Uwielbiam ten kraj. Czyste powietrze, jeziora i góry na wyciągnięcie ręki. Gdy po raz kolejny mój przyjaciel Michał wysyła mi zaproszenie, nie waham się ani chwili. Kupuję bilet i wybieram się na kilka dni do Szwajcarii, w której mam zamiar się dobrze bawić i spędzić kilka intensywnych dni. Ale nie o tym dniu jest ten film, bo jest też drugi raz, którym go kompletnie nie pamiętam. Więc może zacznijmy od początku. Wróciłem i wszystko się wydaje takie swojskie. Myślę, że taki, jakby to, nie wiem czy tak ładnie nazwać, średnio ogarnięty Polak, który zna trochę angielski, doskonale sobie tutaj poradzi. Wszystko ładnie opisane, pociągi jeżdżą punktualnie, naprawdę bardzo przyjaźnie tutaj jest. Tu jest dużo takich małych miasteczek, które są położone naokoło całego jeziora. I właśnie jednym z takich miasteczek mieszka Michał, którego mieliście okazję poznać rok temu. Tak, ten Michał, z którym wjeżdżaliśmy na Gornergrat. Zaczyna się. Plan mamy następujący. Jutro rano pobudka o 6. W Forgen bierzemy pociąg, którym udajemy się do Zurychu, następnie szybka przesiadka w kierunku Bern, gdzie wsiadamy w pociąg do Interlaken. Punktualnie o 9:05 lądujemy w Interlaken, gdzie po raz ostatni przesiadamy się, aby o godzinie 9:30 dotrzeć do punktu G, w którym zaczyna się nasza rowerowa przygoda. Jako dzieciak dużo jeździłem na rowerze. Mogę w sumie powiedzieć, że była to moja ulubiona forma spędzania czasu na świeżym powietrzu. Wraz z upływem lat rower poszedł odstawkę, a ja skupiłem się na innych sportach. Od niedawna, gdy tylko nadarzy się okazja, znowu chętnie wybieram 2 kółka i ruszam do lasu. Przez te wszystkie lata fascynacji rowerem nigdy nie byłem na nim w górach. Dlatego, aby nadrobić zaległości, po raz kolejny spróbuję swoich sił w Alpach. Dojechaliśmy do Grindelwald. Czas zacząć wielką rowerową górską przygodę, więc Michał, standardowo to ty dzisiaj powiedz, gdzie jedziemy. Standardowo wybieramy najwyższy szczyt w okolicy, na którym wiemy, że jest schronisko, w którym kupimy zimno piwo. Tak. Ile mamy? 1300 do przewyższenia do góry? 360, 35 km. Piękna widokowa trasa. Po drodze krowy do pokonania. Czekan wziąłeś? Tak, wziąłem czekan, tak że będziemy mieli później dobry stek. Jedziemy do góry i pokażemy wam, jak to wszystko tam wygląda pięknie. Z dołu wygląda zajebiście, a z góry pewnie jeszcze lepiej. Tam jedziemy. Zaczęło się niewinnie. Podjazd nie wydawał się taki ciężki. W końcu solidnie przygotowałem się do tej wycieczki. 42 km przyjechane w tym roku muszą zaprocentować. Nie dałem rady cały czas jechać po 500 metrach na trochę po prostu kryzys energetyczny. Po pokonaniu pierwszych kilometrów zacząłem sobie zdawać sprawę, że lekko nie będzie. Z nieba lał się żar, nad nami praktycznie bezchmurne niebo, a my w żółwim tempie naparzamy pod górę. No już trochę podjechaliśmy. Ciepło w cholerę, pot się leje, lampa pełna. Michał poszedł po wodę. Dupy zdrętwiały od szydełek. No. Powiedz jak jest. Tu by się przydał teraz cheat bike. Tutaj normalnie zapin gadają na tych e-bikach. My jedziemy takim tempem, że na piechotę nas mijają. Jakby tego było mało, nie mogliśmy robić zbyt długich postojów, bo ogromne, tłuste, wygłodniałe końskie muchy nie dawały nam chwili spokoju.
Pomimo tych wszystkich niedogodności bawiliśmy się przednio. Około godziny 13 zatrzymaliśmy się na ciastko w małym hotelu prowadzonym przez Polaka. Mamy już 900 metrów przewyższenia, jeszcze zostało nas 500. 10 kilosów, zostało już 20, ale mam nadzieję, że też będzie bardziej po płaskim albo z jazdy. Do celu naszej wyprawy zostało nam około 9 km. W dobrym tempie powinno nam to zająć jeszcze maksymalnie 1 godzinę. No właśnie, w dobrym tempie. Na pewno dobrze znacie to uczucie, gdy naokoło jest tak pięknie, że musicie sobie zrobić selfie. I następne. To już ostatnie. Poczekaj chwilę, ale widok. Między innymi z tego powodu tworzy się obsuwa, a kolejne wyprawy na K2 zimą nie mogą zakończyć się sukcesem. Ale my jedziemy dalej. Po około 2 godzinach docieramy na pierwszą górę Szwajcarii. Wjechaliśmy na górę, która się nazywa First, albo Fürst. Nie wiem jak to się wymawia. W każdym bądź razie ma wysokość 2167 metrów. I zastanawiam się, po co my się tak tu męczymy, jak tu można normalnie kolejką wjechać, no. Pamiętacie jeziorko z początku filmu? Właśnie to miejsce było naszym głównym punktem docelowym tego dnia. Jezioro Bahalpse. Dzieli je około 20 minut jazdy ze szczytu First. Niesamowity widok, jaki roztacza się na zaśnieżone szczyty Alp Berneńskich, potrafi zachwycić. Chciałbym tu kiedyś wrócić i spróbować wejść na jeden z tych szczytów, które tego dnia podziwiałem siedząc na ławce. It's a feeling that I tend to get. Won't rest until I make it right. Couldn't stand the thought of losing her before time had come. Like a storm I raged that night. In the dark I came undone. No to co, zbieramy się na dół? Jak podsumujesz dzisiejszą wycieczkę? Był super. Pół godziny podjazdu, widoki fantastyczne. Forma jeszcze lepsza. Nie mogę się doczekać, jak rano wstaniemy i pojedziemy w kolejną trasę na rowerze. Jutro pobudka o 4:00. O 17:30 zaczęliśmy zjazd w dół. To była wisienka na torcie. Długi, wymagający odcinek, na którym w końcu nie musiałem pedałować pod górę. Zjazd w takim terenie nie należy do najprostszych. Trzeba być maksymalnie skupionym i mieć siłę, aby utrzymać rower, co po takim intensywnym dniu nie jest łatwe. Całe szczęście, pomimo braku doświadczenia, udało mi się zjechać na sam dół w dobrym tempie i nie zaliczając przy tym żadnej gleby. Ja pierdolę. 2 godziny potem siedzieliśmy już w pociągu, który jechał w kierunku Horgen. Wycieczka do Grindelwald na długo zostanie w mojej pamięci. Dzięki, Michał. W Szwajcarii spędziłem 5 dni. Miałem w planach trochę więcej gór, no ale niestety pogoda pokrzyżowała mi plany i nie zobaczyłem wszystkiego, co bym chciał. Mam też z tej okazji dobry powód, żeby znowu tam wrócić. Jeżeli nie byliście jeszcze w Szwajcarii, to naprawdę serdecznie Was zachęcam, żeby odwiedzić ten kraj, bo jest tam pięknie o każdej porze roku. A ci, którzy byli, to dajcie proszę znać w komentarzach, jakie regiony albo jakie atrakcje warto zobaczyć. Jeśli podobał Wam się ten film, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, co sądzicie, bo wszystkie komentarze czytam i na każdy staram się odpisywać. A nowych widzów, jak zawsze, serdecznie zapraszam do subskrypcji. Bym zapomniał. Chciałbym Wam serdecznie podziękować za te ponad 3000 subskrypcji, za każdy sub, like, komentarz. Naprawdę bardzo wiele dla mnie to znaczy. Dziękuję Wam serdecznie za wsparcie, że chcecie oglądać moje filmy. No i do zobaczenia.